Witajcie w nowym daily. Zaczynamy od podróży do serwisu Sony. To już 4. raz, kiedy się tam wybieram. Jeden problem, który pojawił się ostatnim razem, nie był taki prosty do rozwiązania. Obiektyw przez cały czas się zacina i nie współpracuje. Do tego, aby było mało, wczorajsze pliki utraciłam i cały dzień nagrywek poszedł do kosza przez wymuszone formatowanie karty. Z tego powodu musiałam się pocieszyć i wybrałam się na małe zakupy do Daiso i do Second Shopu. Dlatego też zróbmy sobie mały haul. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Zrobiłam zakupy i zrobimy mini haul. Co prawda już drugi raz będę Wam to pokazywać, ale niestety obiektyw, na którym teraz pracuję, to jest ten szerokokątny, ale on nie ma tego, jak on się nazywa, autofokusu, przez co muszę sama to ustawiać, a to nie zawsze działa dobrze. I może zacznijmy od rzeczy potrzebnych na kemping. To mam tutaj przedłużacz. Ostatnio nam zabrakło, więc działaliśmy tylko na 2 kontaktach, a jako że mamy światełka, telefony do ładowania, to niestety mieliśmy mały problem z tym, więc ten będzie zawsze wpakowany u nas do torby. Kupiłam także gaz, bo już się nam powoli kończy. Z takich kosmetycznych rzeczy, które będziemy testować za to na Body Beauty, to mam tak Velvex Fixing Foundation i to jest nowy produkt w ogóle z taga w Daiso, więc z chęcią go wypróbuję. Mam też tak Hair Contour Cushion, bardzo śmieszny produkt i ja już dłuższy czas myślałam na tym, żeby go zakupić i wypróbować, i jest to produkt, który po prostu wyrównujemy, dodajemy sobie objętości właśnie w tych miejscach, kiedy te włosy są rzadsze. Kupiłam też tak Pink Light Sun Cushion i to jest SPF 50. Wypróbuję go, zobaczę, czy mi w ogóle taka forma przypasuje. Widziałam także kusiony Sun Cushion w Olive Young, ale one zawsze są droższe, około 20 000, jeżeli nie ma promocji. Zakupiłam też nowy dzbanek do herbaty. Moja era herbaciary naprawdę jest w pełni, ale nie mogłam się oprzeć, ponieważ jest cały szklany. Do tego to w środku, gdzie wsypujemy herbatkę, także jest szklany. Chciałabym to wypróbować. Bardzo ciekawy kształt, taki właśnie bardziej azjatycki. I mojemu mężowi zakupiłam notatnik, raczej wkład do notatnika, bo lubi, a u jego w pracy są niestety za duże i się nie mieściły. Przy okazji też zajechałam do Second Shopu i kupiłam koszulę. To jest koszula z Zary i jest, z tego co wyczuwam, 100% bawełna, rozmiar L, właśnie do jeansów, tak żeby był wygodnie. Do tego śmieszną bluzę kupiłam. Mi się wydaje taka nietypowa jak na mnie. Tutaj widzę, że na kamerze wychodzi trochę taka żarówka, ale ona naprawdę nie jest żarówką. Do tego zakupiłam t-shirta. Ja bardzo lubię takie oversize'owe, duże t-shirty. One są z takimi fajnymi przeszyciami i myślę, że będzie się bardzo dobrze nosił. Ja muszę się zbierać, muszę posprzątać w mieszkaniu, ugotować obiad. Dzisiaj będzie bolognese i wczoraj w filmie, w którym utraciłam pliki, wspominałam Wam, że będę robiła bolognese ze słoiczka zakupionego, ponieważ nie mam dobrego przepisu na taki makaron, więc jeżeli macie przepis na sos, który Wam się sprawdził i macie dokładny rozkład przypraw, jakie używacie, to dajcie mi znać, bo ja niestety mam problem. Ostatnio nie wychodzi mi dobre bolognese, ciągle czegoś brakuje i ja to też czuję, mój mąż to czuje oczywiście, on mówi, nie, dobre, on taki dobry jest, że za każdym razem mówi mi, że wszystko jest pyszne. Wiecie, ja troszkę sobie, przecież jemy ten sam obiad, więc mi na przykład do końca to nie smakuje.
paznokcie tanioszkowo, bo zestawem z Daiso mamy lakier do paznokci, gel, ring gel nail i jest to taki ciekawy kolor, znaczy nie ciekawy, ale taki odcień brązowego. O, może pokażę Wam tutaj. Niestety, no mówię, ta kamera może nie złapać, więc przepraszam Was bardzo, ale już drugi czy trzeci raz próbuję i mam jeden problem, dlatego że zapowietrza mi się między lakierem a płytką paznokcia i niestety no odchodzi mi bardzo szybko. Wczoraj po prostu jak zrobiłam to tak, że Wam pokazywałam, to odszedł tak naprawdę po sekundzie. Od nałożenia tutaj lampą poświeciłam i niestety nie zadziałało. Teraz robię drugi raz pod rząd i zobaczę, czy tym razem może mi się lepiej to wyjdzie. Nie wiem, w czym robię błąd, czy po prostu mam źle przygotowaną tą płytkę paznokcia, bo ja ogólnie w żaden sposób nie zabezpieczam jej. Chodzi mi tylko o to, żeby troszkę dłużej wytrzymał taki lakier niż ten, co zwyczajny jest. No bo czasami się robi coś tam paznokciami, na Body Beauty często właśnie pokazuje swoje paznokcie, kiedy nakładam jakieś i niestety moje paznokcie za dobrze nie wyglądają. Też nie chciałabym chodzić do stylistki paznokci, ponieważ nie do końca mi się ten styl taki podoba. Pewnie bym mogła poprosić o takie zwykłe, cienkie, ale jakoś chyba nie jestem stuprocentowo przekonana do tego. Widzę dużo osób, które ma ładne paznokcie, ładnie zrobione, ale to w większości są osoby, które mieszkają w Polsce i robią w Polsce. Tutaj w Korei znam tylko Natalię, która robi sobie paznokcie. No, ładnie one wyglądają, tylko ona często robi zdobienia, a ja bym się nie przyzwyczaiła do tego. No niestety nie przyzwyczaiłabym się do zdobień, jakichś kamyczków i tym podobnego, a nie jestem pewna, jakby sobie koranki poradziły z takimi paznokciami, jakie ja mam. Przy okazji, jak robię sobie paznokcie, pomyślałam, że może odpowiem na jedno ciekawe pytanie, bo pewnie jesteście zainteresowani, czemu mówię do mojego męża Chris. Chris to jest angielskie imię mojego męża. Mój mąż kiedyś pracował oraz uczył się za granicą i często Koreańczycy, którzy właśnie mają jakieś powiązania z zagranicą, znają angielski plus pracują za granicą, mają imiona angielskie. Mój mąż nie pisze się przez K, jak pan napisał, tylko przez CH. To jest typowo angielskie Chris imię i właśnie taki sposób ja się do mojego męża zwracam. Oczywiście jest to spowodowane tym, że koreańskie imiona niestety powodują różne problemy w wymowie, dlatego też, żeby i Koreańczycy się tym nie stresowali, że źle wymawiane jest jego imię, ale także, żeby osoby z zagranicy, współpracownicy także wiedzieli i się nie stresowali o poprawnej wymowie. Większość Koreańczyków wybiera sobie angielskie imiona. Mój mąż ma oczywiście koreańskie imię, Hymbe, co może stwarzać różne problemy. U mnie w rodzinie także wszyscy mówią do mojego męża Chris, po prostu właśnie z przyczyn lepszej wymowy, nawiązania lepszej więzi. I tak samo jak myśmy się z moim mężem poznali, to był 2019 rok, mój mąż także przedstawił mi się Chris. Oczywiście powiedział mi swoje koreańskie imię. Ja oczywiście miałam problem z wymową tego imienia i żeby nie stwarzać problemów między nami i jakieś takie bariery, po prostu stwierdziliśmy, że między nami będzie najlepiej wymawiane imię. Oczywiście im bliżej siebie byliśmy, to
nadal jednak zostawałam przy tym i się bardzo mocno przywiązałam raczej do Chrisa. Co prawda tutaj w Korei większość, jak zamieszkaliśmy, jego znajomych się zdziwiła, że właśnie w taki sposób do niego mówię, ale dla mnie jest dużo prościej i przyjemniej. To jest też spowodowane tym, że od samego początku w taki sposób do mojego męża mówiłam, ale także od tego, że my porozumiewamy się w 3 językach. U nas w rodzinie funkcjonują 3 języki: angielski, polski i koreański. Dlatego też bardzo ciężko mi się przyzwyczaić do jednego słowa, takiego typowo między parami, między małżeństwami, tak jak w Korei jest jobo, w Polsce myślę, że można powiedzieć kochanie, ale w Polsce chyba też często się mówi po imieniu. W Korei raczej do męża nie zwraca się po imieniu i nawet można dostać po łapach, na przykład od teściowej, jeżeli zwraca się do swojego męża po imieniu, ale w moim przypadku jest mi tak wygodniej, jestem do tego przyzwyczajona i czuję większą więź właśnie do mówienia do mojego męża po imieniu, niż na przykład bym miała mówić nagle jobo albo kochanie, albo na przykład po angielsku jeszcze sweetheart. Dla mnie jest to takie nienaturalne i jeżeli zwracam się do mojego męża, wolę czuć komfort. Tak samo mój mąż czuje komfort do mnie, kiedy zwraca się Martyna, niż na przykład by miał zmienić naszą relację i nagle w inny sposób. Czasami kiedy jesteśmy gdzieś na zewnątrz albo chcę się pozdrożyć trochę z moim mężem, to nazywam go Oppa. Oppa, albo czasami jeszcze, żeby go tak zawstydzić, Oppa! W taki słodki sposób się do niego zwracam. Ale to jest tylko wtedy, kiedy właśnie się z nim droczę, albo chcę mu pokazać, że zaczepić go tak w słodki sposób. Myślę, że między nami dzięki temu czujemy się swobodniej, wygodniej i nie mamy jakiejś takiej niezręczności w trakcie rozmowy. Może dajcie mi znać, jak Wy między sobą, bliskimi osobami się zwracacie, do swojego męża, do swojego partnera, chłopaka, jak Wy mówicie do swoich bliskich. Dla mnie jest tak wygodniej i czuję się dużo lepiej, kiedy mogę w taki sposób się zwracać. Jeżeli chodzi o samego Oppa, ogólnie ja jestem starsza od mojego męża o 3 lata, więc tutaj w Korei tak naprawdę to mój mąż powinien się do mnie zwracać Nuna, ale między bliskimi osobami, między małżeństwem to nie brzmi za dobrze. Tym bardziej na przykład już między parami mało kiedy się słyszy Oppa. Jest to prawdopodobnie bardzo spowodowane zmianami w języku, ale także takim wydźwiękiem tego słowa. Kiedyś to słowo było właśnie między parami bardzo popularne, a teraz to chyba jest bardziej używane jako takie, właśnie jest tak mówione, że to jest takie dziecinne troszkę, jest to dla takich bardzo młodych par zarezerwowane, ale raczej między małżeństwem mało kiedy razy słyszałam, że tak wokół ludzi mało kiedy ktoś w taki sposób właśnie się zwracał. Najczęściej jobo, myślę, że bardziej w pieszczotliwy sposób, a czasami właśnie między parami jakieś przydomki się wywoływały, ale raczej odchodzi się właśnie od mówienia Oppa. Mam nadzieję, że rozwiałam trochę Waszą ciekawość. Jeżeli macie jeszcze więcej takich ciekawostek z życia w Korei, to dawajcie mi znać. Ja z chęcią je będę rozwijała. Jeżeli nie odpowiem na dane pytania, to w komentarzu to oznacza, że prawdopodobnie dostaniecie odpowiedź w filmie. Dobra, ja się zabieram do robienia paznokci. Muszę skończyć paznokcie i wtedy iść po mojego syna i pewnie zostaniemy na placu zabaw. Od kamery dać znać jeszcze mi nie dali, więc czekam na informacje. Zobaczymy.
startu. Start! Mój mąż zadzwonił do serwisu Sony i niestety sami nie wiedzą, co się dzieje. Powymieniają jakieś tam części i sprawdzą, czy jak wymienią, będzie działać. Niestety coś się naprawdę musiało mocno zepsuć, że już któryś raz jest z tym problem. Oni sami nie wiedzą gdzie i jak. Boję się, że bez kupienia nowego obiektywu nam to nie pójdzie. Mój mąż pewnie będzie się starał o to, żeby wymienili nam obiektyw, jeżeli nadal nic nie będzie działać, albo zwrot kosztów za poprzednią naprawę, bo naprawili, ale jej nie naprawili, więc trochę słabo by było, jakbyśmy mieli kupować nowy obiektyw i jeszcze płacić za naprawy, które tak naprawdę nie naprawili nam tego obiektywu, więc zobaczymy. Jak na razie mają do jutra sprawdzić i pewnie tak gdzieś po południu będzie obiektyw do odebrania. Mam nadzieję, że po tygodniu nie powtórzy się ta sama sytuacja. Zobaczymy. No, wydało się na ten obiektyw trochę, raczej na całą kamerę się trochę wydało, więc fajnie by było, jakby to zadziałało. Niestety, ja jestem załamana trochę, no ale tak właśnie jest, że czasami nie idzie nam nic po drodze, ale idziemy dalej, idziemy dalej. Ogólnie jak zauważyliście, ja raczej stronię od jakichś tam przystrajania mieszkania, ale ostatnio chciałam zużyć moje świeczki, może kiedyś zakupić nowe, więc staram się już teraz codziennie zapalać sobie świeczki. Troszkę takiego zapachu fajnego w mieszkaniu dzięki temu uzyskać i trochę takiego klimatu, można by powiedzieć. Nie mam zapałek, więc używam patyczki, ale się sprawdzają. Sprawdzają się, to jest najważniejsze, tym bardziej, że mamy naprawdę dużo i powiem, że ostatnio nawet mi się to bardzo spodobało, kiedy troszeczkę światła pali się w mieszkaniu, chociaż ja, tak jak mówię, za dużym fanem takich świeczek i przystrajania ogólnie mieszkania na daną porę roku raczej nie jestem. Lubię na przykład jakiś mieć fajny kocyk, który planuję w przyszłości kupić. Eliasz, uważaj troszeczkę. W przyszłości kupić i może kiedyś właśnie to zrobię, ale zobaczymy. I tak jak zapalenie świateł, to myślę jeszcze, że do takich jesiennych rzeczy, które takie zaczynam u siebie wprowadzać, to na przykład właśnie picie herbat. To już Wam wcześniej wspominałam, że herbaty teraz już często wieczorem u mnie wchodzą, ale także przekonałam się naprawdę do tego jucza, pioni, hibiscus tammo. I to jest hibiskus razem z grejpfrutem i naprawdę bardzo fajna jest ta przyprawa, taki a la dżem do herbaty i naprawdę dobrze smakuje. Nie ma dużej zawartości cukru, przez co nie czujemy, że takiej przesłodzonej, a daje nam dodatkowe jakby takie doznania, jeżeli pijemy czarną herbatę. Ja bardzo lubię owocowe herbaty, ale właśnie z tym piję zwykłą czarną i naprawdę dobrze to smakuje, aż jestem w szoku. Nawet chyba bardziej mi smakuje niż takie owocowe mieszanki herbaciane, bo naprawdę smak jest intensywny i czuć, że ma się tą herbatę smakową. Ostatnio ponownie wróciłam do mojego ulubionego rozmarynowego z aromatiki takiego serum Root Enhancer.
Bardzo polubiłam go i przez dłuższy czas niestety nie zakupiłam, ponieważ nie było go na przecenie, a bez przeceny nawet całkiem sporo kosztuje. Jakieś 20 zł kosztowała chyba jedna buteleczka, czy z 16. Coś około tego, a teraz zakupiłam 2 buteleczki za 20 i już ta cena mi się bardziej podobała. Muszę teraz użyć tonika. Nadal używam na noc mlecznego, takiego bardzo mocno nawilżającego i taki mleczny tonik jest bardziej nawilżający, taki gęstszy, dzięki czemu bardziej tak daje taką ochronę nawilżenia. Ja bardzo lubię, dlatego że no zima to jednak czas, kiedy trzeba bardziej nawilżać i myślę, że w Korei jak i w Polsce to samo. Teraz użyję sobie serum, ponownie mój PDRN, tylko muszę po niego pójść. Ogólnie z Moniką nagrać jakąś wieczorną rutynę, bo już poranna jest. Jeżeli nie oglądaliście, to oczywiście Was serdecznie zapraszam, a ja próbuję otworzyć tutaj płatki kolagenowe pod oczy. Nie używałam ich ostatnio. I do tego Mediheal Cicaderma Plus Mask. Pewnie kojarzycie, Mediheal jest nawet popularny w Polsce, więc sporo osób korzysta, co ja nie mam sił. Ostatnio uczę się nowych rutyn. Chcę wprowadzić w swoim życiu troszkę więcej takich rzeczy, które codziennie robię i codziennie się staram, żeby je utrzymywać, dzięki czemu na przykład porządek w mieszkaniu będzie, skóra będzie zadbana, tak znajdę czas na więcej rzeczy do roboty, więc liczę na to, że mi się w końcu kiedyś uda, o matko, ale ciężko znaleźć tutaj miejsce, gdzie otworzyć tą maseczkę. O, poszarpałam, ale myślę, że o takich rutynach i ogólnie o tym, jak starać się właśnie znaleźć w ciągu tych 24 godzin, czyli w ciągu tej doby troszkę więcej czasu. Myślę, że kolejny daily vlog mogłabym zrobić w tym temacie, bo ostatnio zaczęłam się mocniej nad tym interesować, jeżeli chciałabym znaleźć na wszystko czas i się skupić też na innych rzeczach. Jak tu Monika ostatnio pokazywała, żeby sobie naciąć tu, tylko uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. O, i od razu lepiej leży, no. Trzeba przyznać. Tak, mój mąż teraz śpiewa. Dobra, moja maseczka będzie sobie tutaj wchłaniała się w skórę. Ja jeszcze zużyję to, co mam w środku, bo trzeba. I chciałabym się z Wami po prostu pożegnać właśnie tym akcentem takim pielęgnacyjnym, zadbaniem o siebie. I zobaczymy się w kolejnym daily vlogu. Mam nadzieję już niedługo. Do usłyszenia. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!